So I can start to find my way out of the dark and into your heart. Come on, my friend, so beautiful. Oznacza bieganie. Tylko że muszę chyba wparować do auta, bo nie mam połączonych słuchawek, ale tak swoją drogą słuchawki mi pasują do kompletu. Wiecie co? To są słuchawki Xiaomi i tak chyba nie do końca jestem z nich zadowolona. To znaczy wydaje mi się, że dźwięk mógłby być lepszy. Wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Z tego co wiem, Samsung wypuścił fajne słuchawki, które przypominają wręcz. No, to są te 1000 zł. Przedsprzedaż. Pierwsze wysyłki rozpoczną się po 18 lipca. Ponoć są takie same jak AirPodsy, a więcej możecie usłyszeć w recenzji Klawitera. No, zainteresowały mnie. Jest trochę zimno, więc... Czy to mi wyczyni? A może być. Chłodno. Za oknem 32 stopnie, a ja wzięłam się w sumie za gotowanie. Dawno nie robiłam pulpetów w sosie pomidorowym, więc dzisiaj to. Oprócz tego mam ambicję, żeby zrobić ciasto na jutro, żeby zabrać do pracy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Lubię tak czasami upiec i obdarować część osób właśnie w pracy. Nie wiem, ale sprawia mi to ogromną przyjemność i radość i lubię coś takiego czasami tak zaskoczyć taką niespodzianką. No. Nieraz zdarza mi się przynosić nawet całe bryczwanny. A ostatnio nawet robiłam ciasto, pierwszy raz robiłam ciasto z wiśniami, które było w sumie w takim sosie budyniowym. Tego budyniu w ogóle nie było czuć. Nie było czuć tego smaku takiego budyniowego, a w sumie to w cieście były wyczuwalne bardzo intensywnie wiśnie, no bo one puściły sok. Jak tak człowiek się przyłoży i włoży w to mnóstwo zaangażowania i takiego serca, to ciasto wychodzi obłęd. No, wyszło naprawdę bardzo dobre.
No, także dzisiaj też zabiorę się, ale raczej za jakieś takie szybkie ciasto, żeby zbyt dużo czasu w kuchni nie spędzić, no bo jednak dzisiaj są straszne upały. I chcę sobie zrobić również koktajl truskawkowy z jogurtem, zblendowane wszystko w kielichu. Albo użyję właśnie tego mini blendera, w sumie czemu nie. No i też dawno tego nie piłam, także dzisiaj trochę działań w kuchni. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że ostatnio sobie poparzyłam twarz jakimś kosmetykiem i prawdopodobnie on był przeterminowany. I tak czułam w ciągu dnia w pracy, że coś jest nie tak, że skóra mnie swędzi gdzieś tutaj przy linii włosów, że jest jakby taka przypieczona. Miałam wrażenie, jakbym spaliła się słońcem i po kilku dniach nawet skóra zaczęła mi się łuszczyć. I wiedziałam, że coś jest nie tak. Natomiast nie używałam żadnego kosmetyku z kwasami, niczego nie używałam w nadmiarze, po czym jednak okazało się, że po prostu kosmetyk był przeterminowany. Więc usilnie zaczęłam się ratować innymi. Zrobiłam sobie czystkę, zrobiłam sobie sprzątanie w szufladzie, pozbyłam się kosmetyków, które były przeterminowane, bądź którym zbliżała się data ważności. Wszystko wyrzuciłam. Natomiast cerę odratowałam sobie ceramidami. Ja już od jakiegoś czasu uwielbiam ceramidy, bo wiem, jak dobroczynny wpływ mają na moją skórę. Ceramidy są bardzo treściwe. Przede wszystkim odbudowują barierę hydrolipidową skóry, a właśnie ta moja bariera była w tym momencie mocno zaburzona. I mam tutaj taki jeden tonik, który jest właśnie bardzo fajny z ceramidami i który można używać po umyciu twarzy, bądź chociażby przed nałożeniem pielęgnacji, ale trzeba trochę odczekać, bo on jest niesamowicie wilgotny na buzi. To jest tonik Build Me Up z Violi i to jest nawilżająco odbudowujący tonik z ceramidami i z kwasem hialuronowym. No, bardzo przyjemny kosmetyk, naprawdę mega się z tym polubiłam. Więc tak, no ceramidy polecam, możecie sobie znaleźć, nie mówię, że akurat to musicie, ale jeśli chcecie odbudować swoją skórę, nawilżyć ją, no to ceramidy to jest rewelacja. A jak jest uszkodzona bariera hydrolipidowa skóry, to skóra też w moim przypadku zaczyna się bardziej wyświecać, robi się szybciej tłusta, bo skóra chce przywrócić jej równowagę i zaczyna nadmiernie produkować sebum. Nie? Bo tak to właśnie działa. A jak skóra jest dobrze nawilżona, no to ta równowaga jest zachowana i skóra nie szaleje. Wtedy się mniej wyświecamy, więc tak to działa. Pyszny jogurt. Mega. Bardzo dobry. Sztos. Jakie to jest pyszne. Nie, ten jogurt idealny. Jest tak dobry w smaku. Śmietany nie potrzeba. Pycha. A w ogóle same truskawki są z Lidla, bardzo słodkie. No jak zobaczyłam, że są jeszcze truskawki, no to nie mogłam się oprzeć. No i nie żałuję, są bardzo dobre. Że w czerwcu mało truskawek jadłam, to teraz nadrabiam. Sąsiedzi mają ze mną przestranę.
No. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the But you know what? Bardzo podoba mi się ten kolor pomarańczowy. Jeśli chcecie sobie kupić jakiś nowy kolor setu sportowego i żeby on był taki idealny na siłownię i zależy Wam na kolorze, w którym będziecie czuć się super komfortowo, ale będzie właśnie też taki energetyczny, bo sam kolor w sobie jest mega taki dodający energię i powera, no piękny jest. To polecam Wam właśnie Sunset Orange, no jest po prostu genialny. Bardzo mi się podoba i leginsy, i spodenki. Ekstra kolor. Na siłkę mega. Jeśli oczywiście chodzicie na siłownię, no bo jak w domu, to tam każdy kolor dobrze wleci, nie? Tak. Ja w sumie chodzę biegać i każdy kolor zakładam. Ale muszę Wam powiedzieć, że te sety sportowe zwracają uwagę. Naprawdę widzę, że kobiety na przykład to tak patrzą na te kostiumy, na leginsy. No, zwracają uwagę, a zresztą mnie to nie dziwi, bo są bardzo ładne. Dobra, więc tu mamy posprzątane. Dzisiaj dzień sprzątania, chociaż tak się nie wyspałam. W nocy spałam tylko 4 godziny i miałam straszny kryzys w ciągu dnia. Teraz to mi w sumie przeszło i nabrałam niesamowicie dużo energii, skoro wzięłam się za sprzątanie. A jeszcze i tak chcę zrobić sobie porządny trening, ale jak tylko zrobię trening, to od razu idę do łóżka i w spanką odpoczywać. W ogóle dzisiaj chciałabym właśnie wcześniej się położyć, żeby odespać i żeby się zregenerować. Łazienkę umyłam, lustra jeszcze w sypialni, podłoga umyje się sama jutro. Uwielbiam ten odkurzacz, tylko chyba właśnie wody muszę mu nalać. Sama się umyje, sama się odkurzy, sama się umyje. So we go. Trening. Poznajecie te komody? Komody z Ikei, które były w moim pokoju, nie? Tak, jesteśmy w tym drugim pokoju w mieszkaniu. Natomiast no, ten pokój to jest troszkę taki magazynek, w którym trzymam sporo rzeczy. Szczerze mówiąc, dla mnie to mieszkanie jest naprawdę małe. Dla mnie jest za małe. Jest dla mnie zdecydowanie za małe. Żeby móc się tutaj pomieścić i powiesić chociażby kurtki, musiałabym tutaj zamiast tych komód postawić dużą szafę aż po sam sufit, tak żeby nie marnować przestrzeni. Komody musiałyby całkowicie wyjechać i tak naprawdę musiałabym je chyba sprzedać, bo nie ma dla nich tutaj miejsca. Gdybym postawiła tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, szafę aż po sam sufit, to no, z komodami musiałabym się pożegnać, bo absolutnie nie byłoby już tutaj dla nich miejsca.
Natomiast biorąc pod uwagę, że no, te komody są pojemne i gdzieś tam organizacyjnie jestem w stanie się w nich fajnie pomieścić i spakować dużo rzeczy, nie chcę ich wyrzucać, nie chcę ich marnować, tym bardziej, że mam tutaj wymienione uchwyty, chociaż one nie pasują w ogóle do tych komód. Być może kiedyś docelowo w przyszłości coś porobię i pozmieniam z tymi komodami. Jeszcze nie wiem co, ale coś wymyślę. Na pewno ja coś wymyślę. Może zmienię te uchwyty tutaj, bardziej takie nowoczesne by pasowały do tych prostych komód i tych prostych frontów, aniżeli właśnie... Nie, bo to nie pasuje, prawda? Te uchwyty raczej sprawdziłyby się w innym klimacie, tak mi się wydaje, przy może frontach takich bardziej zdobionych albo frezowanych. No i tak, chcę tutaj wyciągnąć... Powinnam dzisiaj paznokcie zrobić u stóp, ale to, z czego się cieszę, to umówiłam się... Wiecie, jak dawno nie byłam u żadnej kosmetyczki. Mam wrażenie, że się trochę zaniedbałam, natomiast mam ostatnio bardzo dobry czas. Ostatnio mam bardzo dobre dni, gdzie mam wrażenie, że się podbudowuję, bo jakiś czas temu znowu trochę podupadłam psychicznie, ale teraz mam wrażenie, że znów wracam do siebie. No i przez to wszystko też trochę się zaniedbałam swoje otoczenie i przestałam cieszyć się drobnostkami każdą chwilą i taką codziennością i chcę do tego wrócić. I mam ku temu teraz taką energię wokół siebie, że wiem, że chcę zadbać o siebie. W związku z tym umówiłam się do kosmetyczki i będę na nowo sobie przedłużać paznokcie, bo teraz mam krótkie. No i trochę mnie to wkurza, dlatego że moja naturalna płytka paznokcia jest właśnie bardzo miękka i co chwilę gdzieś mi się tutaj paznokieć rozdwaja, łamie, kruszy i haczą mi włosy. Strasznie mnie to irytuje, bardzo tego nie lubię. No i miałam nadzieję, że umówię się czym prędzej do kosmetyczki, która zrobi mi paznokcie i udało mi się trafić w termin, który ja chciałam. Także idę już za kilka dni, nie muszę czekać nie wiadomo ilu tygodni za wolnym terminem, też takim, który będzie dla mnie dogodny, bo ja też to muszę dostosować pod siebie, więc mega się wcelowałam w termin, co mnie bardzo cieszy. Więc idę już niedługo na pazury i zrobię sobie jakieś letnie. Natomiast do tej pory moim ulubionym lakierem różowym był ten z Neonail. Chcę go tutaj odkopać, dlatego że bardzo dużo było o niego zapytań. Przy okazji może pokażę od razu też dwie czerwienie. Właśnie tak się zastanawiam, jakie te paznokcie sobie teraz zrobić. Albo pójść w czerwień. Myślę też o różowym kolorze. Takim cukierkowym, dosyć intensywnym. Tak na lato fajnie by to pasowało. Albo iść w różowy, ale w nudziaka. W takiego Frencha jakby. I zastanawiam się, na co mam ochotę. Bo dawno nie miałam ani takich w sumie. Dlatego też nie mogę się zdecydować na co konkretnie. Czy w czerwień, czy w taką klasykę, czy w delikatny róż, albo cukierkowy róż, taki typowo letni. No i tak, mój nudziak, taki frenchowy, różowy na pazury, po który sięgam najczęściej. Jest to French Pink Medium od Neonail. To jest właśnie to, idealny nudziak. To z tej hybrydy to nigdy nie zrezygnuję, ale on jest wyschnięty, kurde, muszę sobie zamówić. No. Tylko tak jak mówię, dawno już nie robiłam sobie paznokci i buteleczka jest praktycznie pusta. Ja muszę sobie zamówić nowe lakiery. Natomiast jeśli chodzi o czerwienie, to tutaj mamy klasykę Seductive Red. To jest piękna, klasyczna czerwień. Natomiast tutaj mamy
Lady Ferrari i to jest czerwień taka strażacka, która ma odrobinę pigmentu pomarańczowego w sobie i to jest taka odważna czerwień, właśnie też idealna na lato, bardzo mi pasuje do jeansu. Wyobrażam sobie ten odcień z takimi długimi pazurami, wąsko zakończonymi i nie wiem, czy właśnie nawet na taki odcień się nie zdecyduję teraz na lato. No, to jest naprawdę bardzo ładna czerwień, niezwykle mi się podoba, Lady Ferrari. A tutaj mamy klasyk. Nie? Taka klasyczna, piękna, głęboka czerwień. Natomiast tak, ten jest odważny. To z tym pomarańczem to jest odważny kolor. Natomiast jeśli chodzi o top, to bardzo fajnym, tanim topem hybrydowym jest Claresa. To chyba kosztuje 15 zł albo 17 w zależności od sklepu. No i Wam polecam, bo ten top, jego zaletą jest to, że to jest rzadka konsystencja, bardzo ładnie się błyszczy, nie robi takiej grubej warstwy, a ja nie lubię tak gęstych, hybrydowych topów. Tutaj macie leciutką, bardzo lekką konsystencję, no i tak jak mówię, bardzo ładnie się błyszczy. No i jest mega tani. Mega tani. Blushy, no tak, to jest ten. Ewentualnie z Eveline. Baza budująco, koloryzująca tak naprawdę. I nakładacie to, właściwie to jest lakier hybrydowy 3 w 1, czyli tutaj macie bazę, kolor oraz top. Nakładacie raz, wkładacie pod lampę i zapominacie. To jest w ogóle hit, odkrycie, natomiast faktycznie szybciej te paznokcie matowieją, więc ten połysk nie jest tak długotrwały. Natomiast dla osób, które cenią sobie czas, które chciałyby robić naprawdę w ekspresowym tempie paznokcie, no to jest to jakieś wyjście. I to jest BB 3 w 1 od Eveline. Pewnie w szafie Eveline dostaniecie te hybrydy. Base i tutaj jest dwójka Blushy. Dla mnie to jest właśnie taki zamiennik dla Neo Nail, tego Frencha. Pink Medium. Hej, dawno mnie tutaj nie było, naprawdę już dawno nie nagrywałam, natomiast w ostatnich dniach bardzo dużo się działo, trochę mnie też nie było, bo ciągle na wyjeździe, cały weekend też spędziłam w Łodzi i to był taki wyjazd do mini Luna Parku z dzieckiem, więc tam spędziliśmy cały dzień, na drugi dzień udało się nam wybyć do Termy pod Dębice, jeden też z nowszych obiektów w Polsce, bardzo fajny kompleks, infrastruktura na zewnątrz, dosyć duża, bardzo mi się podobało i szczerze mówiąc nawet chętnie bym tam wróciła. Myślę, że spokojnie mogłabym to porównać do tych term w Poznaniu, aczkolwiek tam ta infrastruktura na zewnątrz jest dużo większa. Naprawdę fajne termy pod Dębice, pod Łodzią, niedaleko Łodzi. Natomiast jeśli chodzi o... zawsze zapominam, jak nazywa się ten mini Luna Park w Żgowie dla dzieci. Mandoria. Najlepiej, jeśli dzieci będą miały minimum tak 120 cm wzrostu. Jeśli nie będą w stanie załapać się na wszystkie atrakcje. A tak się składa, że te najfajniejsze atrakcje są dla dzieci, które mają te 120 cm wzrostu. Szczególnie jeśli chodzi o roller coaster. Naprawdę mega fan. Szczerze mówiąc, ja osobiście miałam niedosyt, a że nigdy nie byłam w Energylandii, to myślę, że to mógłby być fajny pomysł nawet jeszcze na ten rok, a jak nie, to na pewno na ten następny, bo jak się okazuje, młody ma już 120 cm wzrostu i myślę, że spokojnie mogłabym się wybrać już z nim na przykład do Santago na te duże zjeżdżalnie, no bo trzeba mieć te minimum wzrostu, żeby wpuścili nas na te zjeżdżalnie i na te atrakcje i to samo jest właśnie
Jak się to nazywa? Czemu ja zawsze zapominam? Mandoria. Z mandarynkami. Weź sobie to wbij do głowy z mandarynkami. Mandoria. Mandoria. Od mandarynek. No i tam też. Chociaż dla mniejszych dzieci też są jak najbardziej atrakcje. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, czy chociażby mnie samą, no to taki mały niedosyt. Chciałoby się więcej. Aczkolwiek i tak bardzo fajne miejsce. No Adaś był zachwycony. No i byłam na koncercie, więc możecie podejrzeć małe wideo. Pewnie całych materiałów nie wrzucę ze względu na muzykę, ale było cudownie. Bardzo się cieszę, spełniłam swoje marzenie. Bardzo chciałam być na koncercie Lenny'ego Krawica. Cudowne brzmienie, fantastyczny głos, muzyka, energia. Potańczyłam sobie. Natomiast też znowu było mi mało i chętnie bym wybrała się jeszcze raz na taki koncert. Jeśli wróci do Polski, to jak najbardziej chętnie ponownie zakupię bilety i w sumie to też czaję się już też na kolejne inne koncerty. No dobrze, więc wrzucę Wam tutaj kilka fajnych materiałów z koncertu. So I can start to find my way out of the dark and into your heart. Come on, my friend, so beautiful.